Panie komendancie, drodzy funkcjonariusze, a przede wszystkim tak od serca chcę powiedzieć: drogie rodziny, mamy, żony, dzieci, córki, bracia, siostry, tych, których tak często nie ma w domu. Mam wyrzuty sumienia, zwracając się dzisiaj do was w waszą rocznicę, w wasze święto, i wiem, że nie czekacie na przemówienia. Wiem, że jeśli czegoś dzisiaj chcecie, to być razem ze swoimi najbliższymi, to w takiej świątecznej atmosferze. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, wy, którzy służycie na co dzień ojczyźnie, i wy, którzy ponosicie z tego tytułu w swoim życiu prywatnym, osobistym takie poważne ofiary. Chcę, żebyście naprawdę wiedzieli, że dobrze czuję i dobrze wiem, co na co dzień przeżywacie. W jakimś sensie przebywam częściej z waszymi mężami, braćmi, siostrami niż wy, ale też niż ja ze swoją rodziną. Mogę powiedzieć, że te więzi, jakie powstają pomiędzy ochranianym premierem a tymi wszystkimi, którzy tej ochronie oddają swój czas, poświęcenie, niestety czasami także zdrowie i życie, te więzi są nadzwyczajne, bo są w jakimś sensie bardzo rodzinne. Jak się domyślacie, moi drodzy, nikt o mnie tyle nie wie, ile wasi najbliżsi, którzy służą tutaj w SOP-ie. Oni o mnie wiedzą dużo więcej niż moja rodzina. Ale ja też sporo wiem, ile musicie się nacierpieć, bo sam w domu słyszę często słowa wyrzutu: gdzie jesteś, dlaczego ciebie nie ma? I wtedy wiem, że wielu z was, którzy dzisiaj świętujecie swój dzień, wy też to samo słyszycie w swoich domach. Ale wasza służba jest szczególna. Wasza służba jest w jakimś sensie istotniejsza niż misja polityków, nawet premierów i prezydentów, bo oni przychodzą i odchodzą. Ja jestem szczęściarzem, bo jestem chroniony przez ludzi świetnie przygotowanych do tej pracy już prawie 20 lat. I właściwie dzisiaj jestem tutaj z wami chyba tylko dzięki temu, że jestem właśnie przez was chroniony. Ci, którzy są ze mną na co dzień, ci, którzy byli ze mną 15 lat temu, 10 lat temu, wiedzą dobrze, o jakich sytuacjach mówię. Wasza służba jest wyjątkowa, bo wymaga też nadzwyczajnej dyskrecji. Więc pozwólcie, że ja dzisiaj to jedno zdanie powiem waszym najbliższym, ale też całej Polsce. Wasza służba bywa często bohaterska. To być może najbardziej niedoceniana służba w Polsce. Musicie być do bólu dyskretni, bardzo często schowani, a wasza główna misja polega na tym, żeby, kiedy jest taka potrzeba, własnym ciałem zasłonić osobę chronioną. Jak to jest ważne, widzieliśmy choćby ostatnio w czasie tego tragicznego wydarzenia na Słowacji. Wśród moich politycznych znajomych i przyjaciół są też śmiertelne ofiary zamachów. I to nie jedna i nie dwie. Wiem najlepiej, jak dużo zależy w naszej ojczyźnie, w moim osobistym życiu od waszej sprawności, poświęcenia, profesjonalizmu. Chciałem się wam wszystkim bardzo nisko pokłonić. Wam i waszym rodzinom. Dzięki nam, dzięki wam, my, ludzie, którzy od czasu do czasu właśnie zajmują jakieś ważne stanowiska, ale przede wszystkim państwo polskie jest dużo, dużo bezpieczniejsze. I chciałem wam zadedykować, bo wy nigdy nie jesteście bohaterami audycji telewizyjnych. Czasami ktoś coś krytycznego powie, bo wiadomo, jesteście blisko polityków i często wy niezasłużenie zbieracie baty za to, co wyprawiają wasi podopieczni. Mówię o osobach ochranianych. Ale dlatego chciałbym wam zadedykować
dzisiejszy projekt, jaki przyjęliśmy na rządzie, który pozwoli skutecznie chronić polską granicę i polskie państwo przed aktami agresji. To, że służby mundurowe, żołnierze, funkcjonariusze będą mogli bezpieczniej korzystać wtedy, kiedy muszą w obronie własnej, czy przede wszystkim w obronie państwa i granicy. Będą mogli używać na przykład broni w sytuacji krytycznej. To było coś, na co czekali ci, którzy na co dzień narażają swoje życie i zdrowie dla bezpieczeństwa naszych granic, czy dla bezpieczeństwa naszego państwa. Także jeszcze raz chciałem wam się nisko pokłonić, serdecznie podziękować i podziękować waszym najbliższym za to, że pozwalają wam spędzać ze mną i z podobnymi do mnie ludźmi tyle czasu. Naprawdę zasłużyliście na słowa uznania i podzięki w stulecie waszej służby. Naprawdę, tak jak dawniej BOR, dzisiaj Służba Ochrony Państwa, dobrze przysłużyliście się i dobrze służycie ojczyźnie. Dziękuję bardzo.